Zrobię teraz coś, czego nikt, ale to absolutnie nikt, nigdy wcześniej w historii nie zrobił. A wy będziecie tego świadkami. Gotowi? Proszę. To prawdopodobnie pierwszy raz w historii, kiedy talia kart została ułożona w dokładnie tej konkretnej kolejności. Pierwszy raz. Pomyślcie o wszystkich taliach kart tasowanych na całym świecie w tej chwili. Pomyślcie o wszystkich taliach kart tasowanych przez całą historię ludzkości. W każdym salonie na Dzikim Zachodzie, podczas każdej nocy z pokerem, w każdej partyjce wojny czy Makao. Weźcie pod uwagę każdą grę w kasynie, każdą tandetną sztuczkę magiczną, jaką widzieliście, i każdą partię pasjansa na komputerze. Biorąc to wszystko pod uwagę, zgodnie z prawami prawdopodobieństwa, układ kart w tej talii prawdopodobnie nigdy wcześniej w historii wszechświata się nie zdarzył i prawdopodobnie nigdy więcej się nie powtórzy. Brzmi jak szaleństwo? Dowiedzmy się dlaczego. Witamy w Sunset Talk i faktach z naszych akt. Co? Gdzie inteligentne głowy, takie jak my, spotykają się, by pogadać o sprawach, które wydają się zaprzeczać logice. Twoje włosy zaprzeczają logice. Co to jest? Co? Co to jest? Wyglądasz jak jednoosobowy girls band, który się zestarzał. Co ty masz na głowie? Co? To moje naturalne włosy. Dobrze, że ja mam futro. Możemy po prostu przebrnąć przez to wprowadzenie? Dawaj, babciu, czekamy. Matematyka jest wszędzie. To kod źródłowy wszechświata. Plan na wszystko. I przez większość czasu matematyka ma sens, prawda? 2 plus 2 równa się 4, 5 razy 5 równa się 25. Ale czasami matematyka staje się dziwna. Jak ta talia kart. Co jest szalone, prawda? Ale do tego dojdziemy później. Najpierw musimy się rozgrzać kilkoma innymi zwariowanymi faktami. Dobra, mam coś na rozgrzewkę. Ile osób musi zebrać się w jednym pokoju, żeby znaleźć dwie, które mają urodziny tego samego dnia? Podpowiedź? Wcale nie tak dużo. W losowej grupie zaledwie 23 osób szansa, że dwie z nich dzielą te same urodziny, wynosi 50%. Nazywa się to paradoksem dnia urodzin. To nie jest dosłowny paradoks, ale jest to cholernie sprzeczne z intuicją. Przynajmniej dla mnie było. Dlaczego to wydaje się takie dziwne? Cóż, okazuje się, że wszyscy jesteśmy trochę egocentryczni, prawda? Takie z nas wyjątkowe płatki śniegu. Pierwsze co robimy, to porównujemy nasze urodziny z pozostałymi 22 osobami w pokoju. Ale to nie tak się robi. To daje tylko 22 szanse na znalezienie pary. Szanse są niewielkie. Zamiast tego powinniśmy porównać wszystkie 23 daty urodzin między sobą. To daje nam 1, plus 2, plus 21, plus 20 i tak dalej. Ostatecznie aż 253 porównania. Biorąc pod uwagę, że w roku jest zazwyczaj 365 dni, 253 szanse na znalezienie pary urodzinowej to całkiem sporo. Szansa rośnie do 50%. A jeśli wrzucisz do pokoju 60 osób, szansa na znalezienie urodzinowych bliźniaków wynosi 99%. Istnieje na to oficjalny wzór, którego nie potrafię wytłumaczyć, ale podlinkuję go w opisie. A teraz coś, co kompletnie rozsadziło mi mózg za pierwszym razem. Wyobraź sobie, że mamy linę owiniętą idealnie wokół równika Ziemi. Długość tej liny wynosiłaby około 40 000 kilometrów, zgadza się? A teraz powiedzmy, że chcesz, aby ta lina uniosła się metr nad ziemią na całej długości. Ile dodatkowej liny musisz dołożyć? Odpowiedź brzmi 6,28 metra. Tylko tyle? Tak, tylko tyle. Dobra, to już wystarczająco dziwne, prawda? A teraz zagadka łapie ekspres do miasta absurdów. Ziemia jest ogromna. Spróbujmy więc tej samej zagadki z czymś
bardzo małym, jak piłka tenisowa. Ile linii potrzeba, aby owinąć piłkę tenisową? Jakieś 20 cm? I robimy to samo. Chcemy, żeby lina uniosła się metr nad powierzchnią piłki. Ile dodatkowej linii potrzebujemy? Tyle samo. 6,28 metra. Jesteś pewna? Jestem pewna. O co tu chodzi? Dlaczego wydaje się, że to ściema? Cóż, chodzi o sposób, w jaki obserwujemy rzeczy. Kiedy myślimy o wielkich obiektach, jak nasza planeta, nasz mózg przełącza się w tryb dużych liczb. Oczekujemy, że odpowiedź będzie duża. Więc stosujemy tę samą zagadkę do małego obiektu. Nasz mózg przełącza się w tryb małych liczb i oczekujemy małej odpowiedzi. Ale haczyk w tej matematycznej dziwności jest w rzeczywistości oczywisty. Nie ma znaczenia, z jak dużym okręgiem zaczynamy. Wzór na obwód to c równa się 2 razy pi razy promień. Nieważne, czy nasza lina opasuje atom, Ziemię czy cały wszechświat. Kiedy zwiększysz promień o 1 metr, odpowiedź zawsze będzie taka sama. To 1 metr razy 2 razy 3,14, co daje 6,28 metra. Za każdym razem. Kiedy pierwszy raz to zobaczyłam, mózg mi eksplodował. Dobra, zróbmy przerwę od obliczeń. Chcę wam pokazać kilka naprawdę fajnych wzorów. Kiedy miałam 6 czy 7 lat, mój dziadek kazał mi zapisać pewne zdanie. Nie wiedziałam dlaczego, ale kiedy mówił, żeby coś zrobić, to trzeba było robić. Bo miało się wydarzyć coś fajnego. I tak się stało. Napisałam zdanie, a on powiedział, a teraz je przeczytaj od tyłu. To zdanie to: kobyła ma mały bok. To palindrom. Palindrom to słowo lub fraza, która brzmi tak samo czytana od przodu i od tyłu. Słynny przykład to kajak. Albo Bob. Tak, Bob to palindrom. Ale celujemy w coś bardziej imponującego. Cyc. Proszę cię, wyluzuj. Nie mogłem się powstrzymać. Mów dalej o tych... Palindromach. Nieważne. Liczby też mogą być palindronami. 44, 525, 1001. Czytane od tyłu i od przodu są takie same. Wiecie, o co chodzi. A teraz fajna sztuczka. Weźcie liczbę 1 i podnieście ją do kwadratu. Wynik to palindrom. To jedna cyfra, więc mało imponujący, ale zaraz wam zaimponuje. Weźcie 2 jedynki. 11 razy 11 równa się 121. Palindrom. Ale robi się ciekawiej. Weźcie 3 jedynki. 111 razy 111 równa się 12 321. Palindrom. A teraz coś, czym możecie zaszokować znajomych. Wybierzcie dowolną liczbę od 1 do 9. Zapiszcie tyle jedynek. Powiedzmy, że wybieramy 7. Zapisujemy 7 jedynek. I podnosimy to do kwadratu. Spróbujcie to teraz zrobić w głowie. Patrzcie, jak szybko uzyskam odpowiedź. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To palindrom. Początek naszej odpowiedzi to liczenie w górę od jedynki do liczby cyfr, od której zaczęliśmy, czyli 7. A potem koniec odpowiedzi to liczenie w dół od 7 do 1. Uwaga, jeśli spróbujecie tego z więcej niż 9 cyframi, palindrom się łamie. Magia działa tylko od liczby 1 do 9. Dziewiątki to tajemnicze liczby. Mają w sobie coś specjalnego. Zróbcie tak. Weźcie 9, pomnóżcie przez dowolną liczbę, a potem zredukujcie wynik do jednej cyfry. Ta cyfra zawsze, ale to zawsze będzie wynosić 9. Nieważne co, zawsze 9. Pokażę wam, jak to działa. 9 razy 5 równa się 45, 4 plus 5 równa się 9. Łatwe, prawda? A teraz, ale z dziewiątkami robi się jeszcze dziwniej. Sztuczka, którą zaraz wam pokażę, kiedy pierwszy raz ją zobaczyłam, oślepłam na kilka godzin. Żartuję, nic wam nie będzie, ale to zupełnie nowa królicza nora, więc trzymajcie się. Weźcie naszą magiczną dziewiątkę i podnieście ją do kwadratu. 9 razy 9 równa się 81. A teraz podzielcie 1 przez ten wynik. 1 dzielony na 81. Odpowiedź to ciąg cyfr od 0 do 9, powtarzających się w nieskończoność. 0, przecinek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Zawsze
pomijana jest cyfra o 1 mniejsza od waszej liczby początkowej, czyli w tym przypadku 8. 8 nigdy nie pojawia się, ale reszta cyfr leci w sekwencji w nieskończoność. I robi się jeszcze dziwniej. Weźmy dwie dziewiątki. 99 do kwadratu. 99 razy 99 równa się 9801. Podzielcie 1 przez ten wynik. Sekwencja znowu pomija liczbę o 1 mniejszą, czyli 98. 1 dzielone na 9801 równa się 0,000 102, 03, 04, 95, 96, 97, 99, 000, 102. Ta sekwencja trwa wiecznie, ale liczba 98 nigdy się w niej nie pojawia. A jak weźmiemy 999? 999 razy 999 równa się 998 001. 1 dzielone na 998 001 równa się 0,00000, 1, 002, 003, 00, 997, 999 i tak dalej. Działa z dowolną liczbą dziewiątek. Jest na to logiczne wytłumaczenie. Sprawdziłam i podobno jest proste. No może nie dla mnie, ale może dla kogoś z was to ma sens. Jeśli tak, dajcie znać w komentarzach i zabiorę was do Vegas. Znalazłam na ten temat książkę Andrzeja Nowickiego pod tytułem Liczby kwadratowe. Link w opisie. A teraz zagadka na rozgrzewkę. Odpowiedzcie najszybciej jak potraficie. W jeziorze rośnie plama lilii wodnych. Każdego dnia plama podwaja swoją wielkość. Jeśli pokrycie całego jeziora zajmuje 48 dni, ile dni zajmuje pokrycie połowy jeziora? Jinx, co masz? 24. Bum. Co wygrałem? Nic, źle. Co zrobiłem źle? Odpowiedź to 47. Gówno prawda. Pomyśl o tym. Jeśli plama podwaja się każdego dnia i wypełnia jezioro 48 dnia, to znaczy, że połowa jeziora musiała być pokryta dzień wcześniej. Wow. Właśnie rozwaliłaś mój mały, schludny umysł. Chyba chciałeś powiedzieć mikroumysł. Kiedy nasz mózg rozwiązuje takie problemy, mamy dwa modele myślenia. Intuicyjny i analityczny, szybki i wolny. Na pierwszy rzut oka 24 ma sens, bo to połowa 48. To łatwy problem matematyczny. A nasz mózg uwielbia szybko rozwiązywać problemy. Jesteśmy uzależnieni od dopaminy. Ale kiedy zwolnimy i skupimy się na założeniu, odpowiedź to oczywiście 47 i wtedy mózg karze nas frustracją. Jak wam poszło? 24 czy 47? Bądźcie szczerzy. Jeśli od razu powiedzieliście 47, wasze myślenie analityczne jest znacznie powyżej średniej. Dajcie znać w komentarzach. A teraz wzrost wykładniczy. Chcę to zilustrować czymś, co sprawiło, że swędziały mnie moje zwoje mózgowe. I wszystko pachniało gorgonzolą. To zwykła kartka papieru, gruba na 1/10 mm. Jeśli złożysz ją na pół, będzie miała 0,2 mm. Złóżmy ją znowu 0,4 mm. Zwykłą kartkę można złożyć 6, może 7 razy. Ale wyobraź sobie, że masz nieograniczoną ilość papieru. Ile razy trzeba ją złożyć, żeby stos miał wysokość 1 km? Zaledwie 23 złożeń. Przy 30 złożeniach stos papieru miałby 100 km wysokości. Jesteśmy w kosmosie, ludzie. Przy 42 złożeniach dotarlibyśmy na Księżyc, a przy 51 aż do Słońca. A ile złożeń potrzeba, by dotrzeć do krańca obserwowalnego wszechświata? Oddalone o 93 miliardy lat świetlnych? Tylko 103 złożenia. Ale wiecie co? To nic w porównaniu z tym, o czym teraz będziemy mówić. Silnia. I tu właśnie wchodzi nasza talia kart. Zadzwoń do mojego agenta. To jest jakaś amatorska odstawka. W przykładzie ze składania papieru podwajaliśmy liczby. Ale co się stanie, gdy zamiast mnożyć przez 2 będziemy mnożyć przez kolejną liczbę w sekwencji? To jest właśnie silnia. W matematyce zapisuje się ją jako liczbę z wykrzyknikiem. Nie bez powodu. Silnie są szalone. Powiedzmy, że chcecie obliczyć silnię z 5.
bierzecie 5, mnożycie przez 4, przez 3, przez 2 i przez 1. Jaki wynik? Ból głowy. Zgadzam się. Odpowiedź to 120. Silnia z 6 to 6 razy 5, razy 4, razy 3, razy 2, razy 1. Liczby rosną bardzo szybko. Silnia z 10 sekund to 6 tygodni. Dokładnie 6 tygodni, co do sekundy. Co to ma wspólnego z talią kart? Silnie używa się do obliczania prawdopodobieństwa i permutacji. Wyjęłam z talii 5 kart. Jinx, jakie są szanse, że as będzie na wierzchu tej 5-taliowej karty? 5 kart, tak? 1 na 5. Dokładnie, 1 na 5. Dobra robota. Jinx powrócił na podium, dziecinko. Ale na ile różnych sposobów, czyli permutacji, można ułożyć te 5 kart? O nie, nie. Odpowiedź to 120 różnych sposobów. Nawet przy 5 kartach mamy 120 kombinacji. Jeśli dodamy tylko 2 kolejne karty, mamy ponad 5000 różnych permutacji. Chwila. Powiedziałaś 5000? Tak, to 5040. Dobra, słuchaj. Opróżnij moją miskę i nalej do pełna wódki. Po same brzegi. Kicia potrzebuje przerwy. Okej, czyli 7 kart to ponad 5000 permutacji. 8 kart to ponad 40 000 permutacji, a talia z 52 kart to silnia z 52. To liczba tak wielka, że nawet nie wiem, jak ją nazwać. Oznacza to, że jest więcej sposobów na podtasowanie zwykłej talii kart niż jest atomów na Ziemi. Innymi słowy, gdybyś tasował talię kart raz na sekundę, żeby przejść przez każdą możliwą kombinację, tasowałbyś przez ponad nonagodylion lat. Wiecie, ile to jest? Ja też nie. Musiałam to sprawdzić. To trylion razy trylion i tak 9 razy lat. Boli, co? A to poprowadzi nas do ostatniego tematu. Wielkie liczby. Google, Googleplex i liczba Grahama. Istnieje liczba tak wielka, że gdybyś próbował ją sobie wyobrazić, twoja świadomość zapadłaby się w sobie, tworząc mentalną czarną dziurę. O, super. Co mogłoby pójść nie tak? Nasze mózgi nie lubią wielkich liczb. Nawet jeśli nasze konta bankowe je lubią, radzimy sobie z setkami, tysiącami i milionami, ale gdy zaczynamy myśleć o większych liczbach, stresujemy się. W pewnym momencie liczby przestają mieć znaczenie, stają się teoretycznymi, wyimaginowanymi bytami. W 1940 roku matematyk Edward Kastner ukuł termin na jedynkę ze 100 zerami. Nazwał ją Google. To słowo wymyślił jego siostrzeniec. Potem siostrzeniec zaproponował jeszcze większą liczbę, Googleplex, czyli 10 do potęgi Google'a. Googleplex jest tak wielki, że gdybyś próbował go zapisać, zeszyt ważyłby więcej niż cała Ziemia. Ciekawostka, firma Google miała się nazywać Google, bo chcieli zaindeksować niewyobrażalną liczbę stron internetowych. Nazwa Google powstała, bo Larry Page pomylił się w pisowni, rejestrując domenę. Tak więc nazwa jednej z największych firm w historii to właściwie błąd ortograficzny. Ale są liczby jeszcze większe. W 1971 roku matematyk Ronald Graham ustalił liczbę jako rozwiązanie pewnej zagadki. Liczba Grahama, jak ją nazwano, jest tak oszałamiająca, że ludzki mózg nie jest w stanie jej sobie nawet wyobrazić. Mówi się, że gdybyś spróbował to zrobić, twoja głowa zapadłaby się w mentalną czarną dziurę, ponieważ nie jest w stanie przechować informacji potrzebnych do jej wizualizacji. A matematyk John Bee stwierdził, że opis z czarną dziurą to śmieszne niedoszacowanie tego, jak wielka jest liczba Grahama. Chciałabym wam pokazać liczbę Grahama naprawdę, ale w całym wszechświecie nie ma wystarczająco dużo miejsca, by zapisać wszystkie jej cyfry. Więc na razie pozostanę przy tworzeniu historii, tasując moje karty i pamiętajcie, za każdym razem, gdy tasujecie swoją talię, prawdopodobnie również tworzycie historię. A teraz już wiecie, dlaczego. Dzięki wielkie, że byliście dziś z nami. Ja jestem Kamila, a to jest Jinx. To były akta z działu Co? W Sunset Talks. Jeśli znacie jakieś inne szalone fakty matematyczne, dajcie znać w komentarzach.
Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę, to naprawdę nam pomaga. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie, rozważcie to. Do następnego razu. Uważajcie na siebie, bądźcie mili i wiedzcie, że bardzo doceniam to, że nas odwiedzacie. Do następnego.